Znajdujemy się w miejscu szczególnym przy wejściu do jednego z najcenniejszych gdańskich zielonych zabytków, przy wejściu do Parku Leśnego Jaśkowej Doliny. Decyzję o budowie tego parku władze miasta podjęły w 1832 roku i w związku z tym ten park jest jednym z najstarszych parków publicznych w Europie. Wyprzedził nawet te parki, które uważane są za liderów w tej materii o kilkanaście lat. Ale zanim powstał park miejski w Jaśkowej Dolinie, to w 1803 roku ówczesny właściciel Jaśkowej Doliny, kupiec, armator i filantrop Johannes Labes założył na Lisim Wzgórzu, które tutaj widzimy, promenadę spacerową. Co najważniejsze, w 1830 roku również Labes udostępnił tą swoją promenadę, prywatną wówczas promenadę, mieszkańcom miasta. Co znajdowało się w tej promenadzie? Były urządzone ścieżki, dosadzone drzewa, ozdobne krzewy, elementy małej architektury. Na przykład na Wzgórzu Królewskim znajdowała się altanka widokowa zwieńczona zieloną kopułką. To tutaj przyjmowano oficjalnych gości. Tu gościł kilkakrotnie książę Fryderyk, późniejszy król Fryderyk Wilhelm IV. To tutaj ostatni następca tronu, książę Wilhelm, dowódca gdańskich czarnych huzarów, zwykł był zjeżdżać na sankach. Czyli miejsce było istotne, pokazywano je na licznych rycinach, a później na pocztówkach. Dawne przewodniki sugerowały, aby spacery po parku rozpoczynać od wzgórza następcy tronu, nazwanego tak na cześć księcia Fryderyka, który gościł w tym miejscu jeszcze przed budową parku, bo w latach 20. XIX wieku. Zachwycił się rozciągającym się stąd widokiem i pozwolił urzędnikom nazwać to wzgórze swoim imieniem. To stąd brała swój początek najważniejsza ścieżka, która znajdowała się w tej części parku, nazywana ścieżką książęcą, która łączyła ze sobą poszczególne punkty widokowe, które poświęcono pruskiej rodzinie książęcej, a właściwie książętom, dzieciom Fryderyka Wilhelma III. I tak jak to miejsce było poświęcone księciu Fryderykowi, to tuż obok znajdowało się wzgórze widokowe poświęcone księciu Albrechtowi. Dalej mamy wzgórza księcia Wilhelma, księcia Karola, a jeszcze dalej możemy od ścieżki zboczyć troszkę w prawo i dojść do wzgórza Lęca. Kompozycja parku oparta była o widoki, które roztaczały się z tutejszych wzgórz. Dzisiaj niektóre z tych widoków nie istnieją, ale część została odkryta i nadal możemy podziwiać widok na miasto, na morze, a nawet na Hel. Idąc książęcą ścieżką w stronę Wzgórza Królewskiego, mijamy szereg ciekawych miejsc. To są szczyty, na których również urządzono punkty widokowe, a w połowie drogi, na dole, po stronie zachodniej, znajduje się urocza, malownicza kotlinka zwana Gajem Śpiewaków, dzisiaj Kaczy Dołek. To miejsce cieszyło się nieprawdopodobną akustyką, dlatego od 1857 roku właśnie tu organizowano turnieje śpiewaczy. Od książęcej ścieżki prowadzi odnoga, która kończy się na wzgórzu Lęca. Wzgórze to nazwano na cześć kapitana Lęca, który wraz z majorem Goethe i kapitanem Winterfeldem był odpowiedzialny za prace budowlane w parku. Prace trwały kilka lat, bo zaczęły się w 1832 roku, a park otwarto dla zwiedzających dopiero w roku 1837. Z tego wzgórza roztacza się również przepiękny widok na miasto. Dotarliśmy na szczyt najwyższego wzgórza, Wzgórza Królewskiego, nazywanego też Sobótką albo Ślimakiem. Z tego wzgórza rozciągał się najwspanialszy widok, najszerszy, najrozleglejszy, bowiem cała panorama 360 stopni. Czyli można było obrócić się napięcie naokoło i widzieć wszystko. Od Oliwy, Oksywia, po Stogi, a czasem nawet dalej.
Co prawda dzisiaj nie widać już tych wszystkich widoków, ale możemy jeszcze obserwować miejsca przycinania drzew. One są jeszcze wyraźnie widoczne, ponieważ te drzewa rosły i z czasem przysłaniały widok. U podnóża ślimaka znajdowała się aldana widokowa, a nieco dalej kawiarnia. Na samym dnie doliny znajdowała się Festynowa Łąka. Miejsce najciekawsze i najhuczniej odwiedzane. Miejsce, które łączyło dwie części parku, wschodnią i zachodnią. Tę wschodnią, którą nazywano Górą Jana, i zachodnią, która została dołączona do parku w późniejszym terminie. Łąkę otaczały kawiarnie. Były to głównie kawiarnie z ogrodami. Była tu kawiarnia, najstarsza kawiarnia Schroedera, kawiarnia pod Wiśniami, Splita, Froma, kawiarnia Jeschkental. Dwie z nich posiadały nawet własne muszle koncertowe. To właśnie tutaj hucznie obchodzono święto Sobótki, organizowano dorocznie przez władze miejskie. Początkowo w czasie tego święta palono na szczytach ogniska, później zastąpiły je fajerwerki. Na środku łąki stał namydlony słup. Młodzież wspinała się na niego po to, żeby dostać nagrodę, która była zawieszona na jego końcu. Różnie, była to czasem kurtka, czasem zupełnie jakieś drobiazgi. Niemniej była to jedna z atrakcji tego miejsca. W jednej z dolinek u stóp wzgórza Wintera, poświęconego burmistrzowi Gdańska, Leopoldowi Winterowi, w dolince o wspaniałej akustyce otworzono scenę leśną. Przedstawiano tutaj przedstawienia operowe, koncerty, a nawet w 1914 roku próbowano zorganizować festiwal wagnerowski. Ta scena miała być w zamyśle kontrpropozycją dla opery leśnej w Sopocie. Na przedstawienie to inauguracyjne sprzedano ponad 2000 biletów i trzeba było trzykrotnie powtórzyć przedstawienie. Znajdujemy się w zachodniej części parku. Tę część przyłączono później do całego założenia i poświęcono ją wielkim uczonym i osobom zasłużonym dla miasta. Tutaj znalazły swoje miejsce wzgórza Kopernika, wzgórze Heweliusza. Pomiędzy nimi znajduje się polana, na której w tej chwili się znajdujemy, która 25 lipca 1840 roku została nazwana Gajem Gutenberga. Dlaczego? Poświęcono ją gdańskim drukarzom i tutaj właśnie w tym czasie wzniesiono flagę z nową nazwą polany, a także altanę, w której nie wiadomo kiedy dokładnie znalazło się popiersie Gutenberga. To popiersie zostało w pewnym momencie zastąpione pełnopostaciowym pomnikiem. Nie wiadomo kiedy ten pomnik zniknął z altany, ale w latach 90. został odtworzony przez gdańskiego rzeźbiarza Stanisława Radwańskiego. To miejsce było bardzo popularne. Tutaj zbierały się dzieci, tutaj przychodzono na spacery. Powyżej wzgórz prowadziła ścieżka filozofów. Znajdowały się ławki o swoich nazwach i to ta część również była niezmiernie atrakcyjna. Tym bardziej, że kończyła się podleśną polaną, która była takim ulubionym miejscem wypoczynku przy ładnej pogodzie. Jeżeli popatrzymy sobie na plan Wrzeszcza, okaże się, że Park Jaśkowej Doliny, umieszczony po obu stronach ulicy Jaśkowa Dolina, tworzy formę takich zielonych płuc dla Wrzeszcza. Jest parkiem ciekawym, co próbowaliśmy tutaj udowodnić, niemniej nieznanym, bardzo rzadko odwiedzanym, głównie z tego powodu, że nieczytelne są wejścia do niego. To, co kiedyś było oczywiste, to, co mieszkańcy Gdańska wiedzieli, którędy można się dostać do parku, to w wyniku zabudowy Wrzeszcza zostało zatarte.
W związku z tym przydałoby się utworzyć tutaj czytelne bramy do parku, przydałoby się częściej odwiedzać to miejsce, ponieważ naprawdę na to zasługuje.